Czy wpadło ci kiedyś do głowy, co by się stało, gdyby Naruto przegrał z Painem? Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak Pain poradziłby sobie z 5 najsilniejszymi Kage? Czy jeśli Pain wygrałby z Naruto, to zjawiłby się wtedy na szczycie 5 Kage zamiast Sasuke? I czy w ogóle miałby jakieś szanse na pokonanie 5 najsilniejszych ninja z 5 najsilniejszych wiosek w Naruto? Przejdźmy od razu do konkretów i wyjaśnijmy pierwszą sprawę. Ale zanim to pamiętaj, aby już teraz zostawić suba na tym kanale. Sub i jeszcze raz sub. Zbieramy 1000 subów do końca września i stoimy teraz pod siedzibą YouTube'a i to jest możliwe. Potrzeba, abyś tylko ty zostawił suba. Proszę cię, zrób to w tej chwili, bo to jest bardzo ważne, a ja już zapraszam cię do pierwszej kwestii w dzisiejszym odcinku. Kwestia podstawowa i nurtująca wiele osób jest to przede wszystkim to, kto jest najsilniejszy z Akatsuki i czy aby na pewno jest to Pain, ponieważ wiele osób podaje Itachiego jako osobę, która powinna być na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o siłę. Ale od razu patrzymy na fakty i po pierwsze łączymy kropki, bo skoro Sasuke pokonał Itachiego, a Naruto w tym samym czasie walczył z Painem, to Naruto musi być dużo silniejszym przeciwnikiem. Jest tak dlatego, że w tym momencie fabuły dosłownie Zetsu to mówi i z jego ust padają słowa, że Naruto jest silniejszy od Sasuke. Co oznacza, że Pain musi być silniejszy od Itachiego. Spytacie, dlaczego tak uważam? Dlatego, że w tym scenariuszu zakładamy, że Pain pokonałby Naruto, ale nie dlatego, że jego siła byłaby zmniejszona, czy siła Paina większa niż w oryginale. Ja zakładam, że po prostu wystąpiłyby inne okoliczności walki, tak jak na przykład Pain nie użyłby na początku Shinra Tensei, które nie dość, że wyczerpało go z większej ilości czakry, to było tak męczące, że Konan mówiła, że ta technika skróciła jego życie, więc wyobraźcie sobie, o ile słabszy był już Pain na starcie. Zatrzymując się jeszcze przy walce Pain kontra Naruto, nie można tej walki traktować jako walka samego Paina z samym Naruto, bo jest dość oczywiste, że sam Naruto nie dałby mu po prostu rady. Nawet gdy Naruto osiągnął 6-ogoniastą formę, Pain nadal był w stanie uwięzić go w Chibaku Tensei i wydawało się, że mógłby stworzyć jeszcze większą kulę dla jego 8-ogoniastej formy. Musimy pamiętać jednak o tym, że Naruto miał przygotowane do tej walki 2 klony, które czekały na górze Miaboku na użycie. Nie będę wspominał już o tym, że w przeciwieństwie do Jirai, Naruto posiadał informacje na temat różnych umiejętności Paina i ich ograniczeń. Tak jak mówiłem o formach ogoniastej bestii, to przecież gdyby nie Hinata, Naruto nie byłby w stanie jej aktywować. W tej walce pomaga także Minato, który powraca w formie czakry i zapieczętowuje Kyubiego. I dopiero po tym wszystkim Naruto walczy z wyczerpanym Painem i ostatecznie wygrywa. Ale trzeba przyznać Painowi, że Naruto w tej walce miał wiele przewag i mimo to prawie z nim przegrał. I nie zapominam jednocześnie o tym, że Naruto był w tym momencie bardzo silny. Kakashi powiedział nawet, że Naruto go prześcignął oraz był to moment, w którym opanował on senjutsu i udoskonalił Rasen Shurikena. Do tego walczył wtedy bardzo rozważnie i mądrze, no ale trzeba przyznać, że daje to tylko porównanie i obrazuje, jak silne było 6 ścieżek bólu. Oczywiście drugi raz powtórzę, nie zrozumcie mnie źle. Nie chcę umniejszać zajebistości tej walki oraz Pain Arca, ale głębiej poruszę ten temat w jakimś innym filmie. Kończąc, w tym filmie zakładamy, że Naruto przegrałby z Painem. I ten segment był po to, aby pokazać wam, że nie jest to wcale takie ciężkie do wyobrażenia, biorąc pod uwagę jego siłę oraz przewagi Naruto w tej walce. Wracając, skoro Naruto w tamtym momencie jest ewidentnie silniejszy od Sasuke, a Pain z nim wygrywa, to skoro Itachi przegrywa Sasuke, myślę, że oczywiste już jest, że Pain był tym najsilniejszym z Akatsuki i to właśnie on stanąłby do walki na szczycie 5 Kage zamiast Sasuke. Żeby wyobrazić sobie, jak silny jest Pain oraz gdzie go powinniśmy klasyfikować, jeśli chodzi o siłę, przytoczę kolejną wypowiedź Zetsu, a mianowicie nie spodziewał się on, że jest na świecie ktoś, kto w ogóle byłby w stanie Paina zabić. A biały Zetsu przez swoją długowieczność widział już wiele walk, jak na przykład walki Hashiramy i Madary. Przecież to były bitwy, w których zostały użyte potężne jutsu siejące zniszczenie. Mimo tego Zetsu był dalej święcie przekonany, że Pain jest zwyczajnie nieśmiertelny. Te słowa potęguje i potwierdza sytuacja, w której Zetsu informuje Obito o śmierci Paina. Był on w ogromnym szoku, że Obito ma w ogóle jakiś plan na wypadek śmierci Nagato. I to było naprawdę duże zdziwienie, że ktoś mógł zakładać taki scenariusz. Przekonuje mnie to tylko o sile, jaką posiadał Pain i jego 6 ścieżek bólu. Wtrącę jeszcze, że sam Jiraiya przed walką z Painem czuł, że może umrzeć, gdyż oddał klucz do pieczęci Naruto. Stało się to dlatego, że Pain w pojedynkę pokonał Hanzo Salamandrę i wymordował całą jego rodzinę. A gdy Jiraiya się o tym dowiedział i przypomniał sobie o tym, że Hanzo przecież podczas wojny pokonał sam 3 legendarnych Saninów, a Jiraiya, jak wiadomo, jest jednym z nich, to poczuł on respekt do Paina i do jego umiejętności i wiedział, że z takim przeciwnikiem nie ma przelewek. Skoro ustaliliśmy już jakiś poziom siły Paina, pora na przesunięcie pionka na szachownicy w sam środek szczytu 5 Kage. I napotkałem tutaj wiele problemów, bo przez dłuższy czas zastanawiałem się, jak Pain walczyłby ze szczytem i czy cały szczyt stanąłby do walki przeciwko niemu. Oto do czego doszedłem. Ignoruję samurajów, bo nie zrobiliby nic sensownego, plątaliby się tylko pod nogami. Jeśli chcesz wiedzieć, dlaczego są oni tacy beznadziejni,
beznadziejni, to zaraz po obejrzeniu tego filmu przechodź prosto do tego samuraja, który znajduje się już na kanale. Po drugie, domyślam się, że Raikage nie czekałby na rozwój wydarzeń, tylko od razu ruszyłby do ataku. Po trzecie, mogłoby dojść do pomniejszych walk pomiędzy Kage oraz ich ochroniarzami. Jednak finalna walka rozegrałaby się między Kage i Painem. Chodzi mi o wszystkich Kage. Możemy założyć, że Pain po kolei wybijałby przydupasów, by ostatecznie zmierzyć się z najsilniejszymi Kage. I zacznę teraz omawiać te walki od porównania ich z każdą drużyną każdego Kage, bo według mnie to jest niesamowicie ciekawe, jak każdy Kage i jego ochroniarze mogliby sobie poradzić z Painem. Zacznijmy zatem od drużyny Raikage, bo tak jak w przypadku Sasuke, byłby pierwszym, który ruszyłby do walki, no i stąd stwierdzam, że skończyłoby się to dla niego raczej bardzo szybko. Oczywiście razem z nim ruszyliby jego ochroniarze, czyli C i Daruj. Jak więc mogłaby wyglądać ta walka? No według mnie oczywiście podpaliłby się od razu i od razu zostałby zgaszony przez Paina, no bo wiemy, że główną umiejętnością praktycznie wszystkich Raikage jest prędkość, tyle że w przypadku Paina byłaby ona raczej niewystarczająca. Skąd to wiem? W czasie Wielkiej Wojny Naruto walczy z trzecim Raikage i w Sage Mode okazuje się od niego szybszy, a Pain podczas walki jest w stanie na spokojnie dorównać Sage Naruto, a w tym przypadku pokonuje go, więc dość jasne jest, że przewagi Raikage w tym momencie się kończą. W przypadku C, czyli ninży, który bardziej specjalizuje się w leczeniu i wykrywaniu wrogów aniżeli walce, Pain nie miałby większych problemów z jego pokonaniem, no, po prostu nie ma szans, że on stawiłby jakiś opór. Daruj natomiast, nawet gdyby stawił większy opór, bo jak wiemy, jego techniki są silne i pokazuje on to chociażby w walce z Kinkaku i Ginkaku, ma on ciekawe techniki i ma on ciekawy styl walki, który mógłby zaprezentować, ale jego większość technik zostałaby szybko wchłonięta przez Paina razem z czakrą, co ostatecznie przy wchłonięciu całej czakry tej trójki, którą możemy założyć, bo jak wiemy, Pain może ścieżką prętów bodajże wchłaniać czakrę i po wchłonięciu czakry tak naprawdę walka z nimi mogłaby mu dać dodatkową przewagę, bo Raikage i Daruj mieli te limity czakry całkiem wysokie. Szczególnie Raikage. Po tym jak Pain pożywiłby się już na Raikage, choć bądźmy sobie szczerzy, no jakieś tam obrażenia może by mu zadali. Następna w kolejce jest drużyna Mei, czyli Mizukage. I tu mam wrażenie, że sprawy potoczyłyby się w sumie jeszcze szybciej. Pain z łatwością skontrowałby Kekkei Genkai Mei, jakim jest lawa, tak jak to zrobił w przypadku gotującego się oleju w walce z Jirają i żabami. A poza Byakuganem nie sądzę, żeby Ao na przykład, czyli jeden z jej ochroniarzy, wniósł do walki jakoś dużo. O wiele ciekawiej robi się w przypadku Chojuro, bo gdy wyciągnąłby ten miecz mógłby zadać parę uderzeń, jednak nawet jeśli zrobiłby cokolwiek jednej z 6 ścieżek Paina, no to zostałaby ona szybko wskrzeszona, a Chojuro po chwili wyeliminowany. No i znowu w tym przypadku, tak jak w poprzednim, Pain miałby szansę pożywić się mieczem Chojuro, bo ma on naprawdę dużo zgromadzonej czakry, którą jeśli Chojuro odblokowałby do walki, mogłaby ona wpaść w łapy Paina, no i jeśli by ją wchłonął, mógłby tej czakry zyskać, albo przynajmniej znowu po kolejnej walce nie stracić jej do następnej walki. Chociaż no ja porównuję szanse drużyn z Painem i jego siła nie spada w miarę tego, jak ja opisuję te starcia. No i przyszła teraz kolej na drużynę Gary. I tu robi się ciekawiej, ponieważ do walki potrzebne by było według mnie więcej ścieżek bólu, chociaż zakładam, że w poprzednich wariantach też więcej ścieżek bólu musiałoby zostać użyte, ale w tym wydaje mi się, że konkretne ścieżki musiałyby coś zrobić. No i na pewno ścieżka Ashuru i ścieżka Sprętów przydałyby się do pokonania marionetek Kankuro oraz wiatru Temari. Mimo tego, że byłyby one potrzebne, to według mnie nie zmienia to faktu, że z tą dwójką Pain nie powinien mieć wiele problemów. Z Garą mogłoby być nieco trudniej, gdyż jego absolutna ochrona z piasku i ataki na dużą skalę kupiłyby mu na pewno trochę czasu. Chociaż jak wiemy, Pain nie narzeka na to, żeby miał problem z atakami, które kontrolują tłum, więc na pewno poradziłby sobie z nimi w jakiś sposób. Przez to, że Gara piaskiem kupiłby sobie trochę czasu, walka mogłaby trwać nieco dłużej, no ale nie widziałbym tu potrzeby na przykład używania ścieżki zwierząt, bo prawdopodobnie Gara skończyłby z wyciągniętą duszą poprzez ścieżkę prętów, która dodatkowo specjalizowała się przecież w taijutsu, więc można by tutaj szukać porównania z wrażliwością piasku na dobre taijutsu, tak jak to było na przykład w przypadku walki Gary z Rock Lim. Wiadomo, on był wtedy młodszy, miał gorszą kontrolę nad piaskiem i miał jeszcze w sobie Shukaku, ale chciałbym tutaj takie porównanie zastosować. No i skoro omówiliśmy już te trzy grupy i wydaje wam się, że Pain jest po prostu niepokonany, to przejdźmy do najsilniejszego Kekke, czyli Kekke Tota. Jest to oczywiście Tsuchikage i jego element pyłu. Jak wiadomo, miał też dwóch ochroniarzy i był to Akatsuchi i Kurotsuchi. W tym przypadku solidne wsparcie. Pierwszy jest w stanie chronić starego już Onokiego, a druga radzi sobie dobrze w
wymyślaniu planów ataków i taktyk. Widać to na przykład wtedy, kiedy walczyli z Kabuto przy żółwiu. Walka jednak skupiłaby się według mnie dookoła Onokiego i ci ochroniarze raczej byliby mu bardzo pomocni ze względu na jego wiek, ale walka głównie stoczyłaby się między Onokim i Painem. I mimo, że jego styl uważam za bardzo silny i on jest naprawdę super, ma super efekty wizualne, sprawia on to wrażenie, gdy na przykład chce kogoś zgnieść tym elementem pyłu, ale Onoki użył go w walce z Madarą i zostało pokazane, że ten styl może być całkowicie wchłonięty przez osobę z Rinneganem. A i dodając do tego wszystkiego wiek Onokiego i jego ból pleców, choć warto zaznaczyć, że umiejętność latania, która jest bardzo rzadka w Naruto, przesuwa tą szansę parę punktów procentowych w stronę ludzi z kamienia, to jednak ostatecznie drużyna Tsuchikage nie stawiłaby zbyt dużego oporu, głównie przez to, że pokazano nam, że Keke Touta będzie wchłonięte przez Rinnegana, albo bardziej przez użytkownika Rinnegana bez większego problemu. No i to jest smutne w tym przypadku. Jeśli znowu wam się wydaje, że nikt nie miałby żadnych szans z Painem, to inaczej by było z ostatnią grupą, czyli drużyną kandydata na Hokage Danzo Shimury. Po pierwsze, jego dwóch ochroniarzy, czyli Fu i Torune, mają dość niebezpieczne umiejętności. Torune po dotknięciu wprowadza owady, które zatruwają ciało przeciwnika i choć na Painie nie zrobiłoby to większego wrażenia, bo przecież może się wskrzeszać, to jednak mogłoby to ograniczyć jego czakrę i łatwo zmusić go do odrodzenia paru ścieżek bólu, co oczywiście jest już jakimś kosztem, który Pain musiałby ponieść i kosztuje go to trochę energii. Fu natomiast, jak wiadomo, jest z klanu Yamakana i tutaj sam nie wiem, jak ocenić jego zdolność do zamiany umysłu i jak zadziałałaby ona na Pain. Ja wyobrażam sobie to na zasadzie przejęcia kontroli nad jedną ze ścieżek bólu, ale byłaby ona chwilowa, do czasu, kiedy siła Rinnegana skupiłaby się na wyrzuceniu takiego użytkownika z głowy sterowanej ścieżki. W tym miejscu zostawiam też miejsce na wasze zdanie, podzielcie się nim w sekcji komentarzy na dole, dajcie znać, jak powinno wyglądać działanie tej techniki na Paina, bo jest to niesamowicie ciekawa kwestia i sam nie jestem w stanie ustalić sobie jakiejś jednej wersji, która byłaby właściwa. No z perspektywy czasu wydaje się może, że moja wersja jest trochę za słaba, że ta technika klanu Yamakana została niedoceniona, ale z drugiej strony mamy naprzeciwko Nagato, który ma Rinnegana, więc no czy w ogóle sam fakt tego, że ta technika mogłaby działać na Rinnegana, nie jest już przesadą. Sam nie wiem, dajcie znać. No i najsilniejszy przeciwnik, czyli Danzo Shimura, no i właśnie on teraz wkracza na planszę i faktycznie miałby on chyba największe szanse stawić opór Painowi z uwagi na czas nieśmiertelności, który daje mu na przykład używanie Izanagi. Do tego jeszcze Koto Amatsukami i choć już wyjaśniłem w filmie z Sharinganami, jeśli jego też nie widzieliście, sprawdźcie, aby uzupełnić swoją wiedzę o Mangekyu. I choć już mówiłem w tym filmie, że nie jest ono tak silne jak drugie oko, dalej powinno ono nałożyć jakieś genjutsu. Niestety okazuje się, że genjutsu na Paina są mało skuteczne, gdyż maksymalnie przejmują one kontrolę nad osobną ścieżką bólu, co według mnie i tak jest dobrym wynikiem, ale nigdy nad całym Nagato. No i widzimy to wtedy, gdy jedno z najsilniejszych genjutsu w ogóle w całym Naruto, czyli żabi śpiew, zamyka chyba 3 z 6 ścieżek Paina, no to gdy one są zamknięte w tym genjutsu, reszta z nich nie wykazuje żadnego działania genjutsu na sobie, więc nie wydaje się, żeby Koto Amatsukami Danzo mogło wiele zdziałać, tak jak żabi śpiew nie zadziałał na samego Nagato, bo takie genjutsu byłoby najskuteczniejsze i chyba jedynym skutecznym genjutsu, takim, które od razu załatwiłoby sprawę. Przy tej walce biorę jeszcze pod uwagę zwierzęta, ale myślę, że w tym przypadku Baku Danzo stałby się na niewiele. No w walce ze stale odradzającym się psem czy ptakiem Paina ostatnią ostateczną bronią byłoby pieczętowanie Danzo, który przed śmiercią starałby się wciągnąć do tej techniki Paina, no albo chociaż jak najwięcej ścieżek bólu Paina. No i nawet jeśli złapałby 2 lub 3 z ścieżek, to wydaje mi się, że nie zmieniłoby to dużo więcej, bo po prostu ciała, które zostały użyte w 6 ścieżkach bólu, zostałyby zapieczętowane, ale nie zabrałoby to Painowi jego umiejętności. Danzo nie wydaje mi się, żeby był w stanie nawet tak silną pieczęcią zapieczętować w sobie ścieżek bólu Nagato, czyli tak naprawdę umiejętności Rinnegana. No według mnie nie byłoby na to szans. No i tak wyglądałoby starcie Paina z poszczególnymi grupami Kage. No i tak jak słyszycie i tak jak widzicie, tylko grupa Danzo stanowiłaby tak naprawdę większy opór, ale Pain ostatecznie i tak rozjechałby się po nich jak w walce. No bo niestety nikt nie ma na tyle siły, żeby w tych małych grupkach razem z ochroniarzami żaden Kage nie byłby w stanie go pokonać. No po prostu Pain jest za silny, no to jest człowiek, który dzierży Rinnegana, więc w tak małych grupach akurat te osoby z tymi umiejętnościami, wydaje mi się, że Pain no nie miałby z nimi żadnego problemu. Ale mówiłem też wcześniej, że
że biorę pod uwagę to, że wszyscy Kage mogliby złączyć siły i razem stanąć do walki z Painem, więc co by się stało, jeśli wszyscy Kage ruszyliby do walki razem? Pominę przy tym przydupasów, bo ich rola była tak marginalna, gdy mówimy o 5 najsilniejszych shinobi z 5 największych wiosek. Mimo tego, że pokazałem wcześniej, że niektórzy ochroniarze Kage mieli mocne strony w walce z Painem, to przy takiej walce raczej ich znaczenie byłoby dużo mniejsze i przy sile 5 Kage ich znaczenie spada. W tym przypadku trzeba by było liczyć na jakieś dobre zgranie wszystkich Kage i wykorzystanie wielu silnych umiejętności. Na pewno jakieś combo typu styl cząsteczek ze stylem lawy na przykład, aby odciąć drogę Painowi. Mogłoby się też sprawdzić odwracanie uwagi na przykład przez Danzo i jego Izanagi, aby Raikage mógł zdążyć zaatakować i wyprowadzić skuteczny cios. Problem pojawia się wtedy, kiedy uświadomimy sobie, że Kage nie są jakoś wybitnie wyszkoleni w walce razem. Ja wiem, że to są najsilniejsi ninja z danych krajów i byli oni w tylu walkach i w tylu drużynach na przestrzeni tych lat, że będą razem współpracować i będzie im to wychodziło dobrze. No ale też trzeba pamiętać, że wśród tych Kage jest dużo osób, które się nie za bardzo lubią. Nie ma tam takich młodych Kage jak Gaara, którzy mają już te otwarte umysły z tej nowej generacji Kage. Są to osoby, między którymi występuje dalej duża niechęć. No nie wspominając o Danzo, który garci chyba praktycznie wszystkimi. No ta współpraca raczej by się nie powiodła, tak samo Tsuchikage czy Raikage. Oni nie są jakoś super nastawieni w stosunku do siebie i wiemy, że podczas walki ten stosunek mógłby się trochę zmienić, ale jednak z tyłu głowy, jakby to była na przykład współpraca Kage przyjaciół, albo chociaż takich, którzy są do siebie nastawieni w miarę neutralnie, jednak z tyłu głowy cały czas to zostaje, więc ta współpraca byłaby raczej ze skutkiem marnym. No i nie zapominajmy, że jeśli chodzi o współpracę i o teamwork, to lepszego teamworku niż 6 ścieżek bólu nie można sobie chyba wyobrazić, bo Nagato ma dosłownie paru siebie, którymi steruje, więc nie ma żadnych szans, żeby współpraca Kage była lepsza od współpracy 6 ścieżek, ok? Bo technika Nagato działa jak ulepszona wersja Kage Bunshin, bo nie dość, że mamy wiele klonów siebie, czyli tak naprawdę myślimy w ten sam sposób, to wymieniają się one informacjami na bieżąco, a nie tak jak klony, które dostarczają informacje do głównego organizmu dopiero po zniknięciu klona, więc łatwość w podejmowaniu decyzji i przepływu informacji między sobą to jest coś niesamowitego, jeśli chodzi o współpracę. Pain ma tą współpracę na dużo, dużo wyższym poziomie niż jacykolwiek Kage, nawet jeśli by to byli super przyjaciele i walczyliby ze sobą od dziecka. No i doprowadza mnie to do jednej prostej konkluzji. Pain rozjechałby się po szczycie 5 Kage bez większych problemów, nawet jeśli stanęliby do walki wszyscy i biliby to Kage i ochroniarze Kage i samuraje i ktokolwiek jeszcze, no może nawet stawiliby mu ten chwilowy opór i ta siła 5 połączonych Kage mogłaby namieszać na polu walki, ale ostatecznie jest on tak silny, że naprawdę słowa białego Zetsu nie są wcale przesadzone i nie ma szans, żeby ktoś na tym świecie go pokonał. W oryginalnej historii udało się to oczywiście Naruto, ale złożyło się na to sporo czynników, dla których Naruto mógł wygrać tą walkę, no i nie przegrać z Painem. No, jeśli też po tym filmie uważacie, że Itachi był silniejszy od Nagato Akatsuki, to według mnie jesteście w błędzie, no bo jasno pokazuje tutaj, że Itachi był na miejscu co najwyżej drugim, Nagato był pierwszy, a w szczególności te 6 ścieżek Paina. Mam nadzieję, że wiecie teraz, co by się stało, gdyby Naruto przegrał walkę z Painem i jak mogłaby się zmienić i potoczyć fabuła. Co by się działo dalej, to już jest materiał na inny odcinek, a ja dzisiaj mam nadzieję, że ten odcinek podobał wam się. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, podać odcinka dalej i zamieścić komentarz, co wy myślicie o przegranej Naruto z Painem i jak wpłynęłoby to na losy Naruto jako serii. Dajcie też znać, co myślicie o pojawieniu się Paina na szczycie 5 Kage zamiast Sasuke oraz nie zapomnijcie o subie i jeszcze raz subie, no bo niedawno przekroczyliśmy 500 i teraz potrzebujemy wbić 1000 subów, więc bardzo was o to proszę, naciśnijcie tą subskrypcję, a ja zabieram się już za przygotowywanie następnych materiałów. Do następnego. Cześć!